Czy da się uwolnić od tej muzyki, gdy ją już odpalimy? Oj, będzie ciężko, a z każdym dźwiękiem popadniemy w coraz większą nicość i odrealnione światy. Ta muzyka zawładnie nami na zawsze, a płytą tą jest Burzum filozofem. Burzum zostaje założony w 1991 roku w Norwegii przez Varga Vikernesa. Nazwę zaczerpnął z Władcy Pierścieni, z frazy o pierścieniach władzy i w czarnej mowie oznacza ciemności. Jest zaliczany do najbardziej wpływowych projektów drugiej fali black metalu, a w tej chwili uchodzi za prawdziwą legendę. Varg zostaje skazany na 21 lat więzienia za zabójstwo Euronymousa z Mayhem, jednak wychodzi po 16 i skupia się na nagrywaniu płyt w stylu dark ambientu. Album, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, czyli Filozofem, uważam za jeden z największych dokonań w historii czarnego metalu. Muzyka na nim zawarta powstaje w latach 92-93, a zostaje zarejestrowana w 1993 w Grieg Hallen Studios, ale wydana zostaje dopiero w 1996 roku przez Misanthropy Records. Vikernes zadbał, by muzyka na albumie była odrealniona i wręcz taka brudna. Podobno z braku mikrofonu nagrał swój wokal przez słuchawki, co stworzyło nieziemski efekt takiego przesterowania i wokal wręcz wtapia się w muzykę. Na Filozofem składa się 6 kompozycji o łącznej długości trwania ponad godzinę. Są to kawałki w klimatach dark ambientu, dark wave z wysoko nastrojonymi blackowymi gitarami i tym wyalienowanym wręcz krzykliwym wokalem. Utwory składają się z prostych struktur, które podlegają różnym wariacjom na temat jednego motywu muzycznego, czy to gitarowego, czy to klawiszowego, ale efekt jest genialny. One wciągają słuchacza w głąb tych mrocznych muzycznych opowieści. Wszędzie czujemy chłód, z każdego zakątka wyziera na nas cień, niczym z głębi norweskiego lasu. Dużo tutaj eksperymentów z muzyką elektroniczną, co kreuje, jakby nie patrzeć, nowe brzmienie w black metalu, a efekt jest naprawdę powalający. Dźwięki są transowe, jednostajne i nostalgiczne, ale wcale nie nudzą. Ja bym wręcz powiedział, że są zaletą tego albumu, gdyż pozwalają nam się wczuć w unikalny klimat płyty. Co by nie powiedzieć, Varg ma talent do pisania prostych dźwięków, z których tworzy genialne kompozycje. Cały album stworzył Varg. On jest multiinstrumentalistą i kompozytorem. Jedynie gitary w ostatnim utworze nagrał Pytten, on był również producentem albumu. Płytę rozpoczyna Dunkelheit, czyli kawałek, do którego został zrealizowany jedyny w karierze Burzum teledysk. Wydano go również na VHS-ie, a ja go miałem z Headbangers Ball. W teledysku widzimy runy poprzeplatane ze zdjęciami norweskiej przyrody. Utwór to bzyczące gitary, wściekły wokal Varga i do tego motyw klawiszowy, który jest bardzo subtelny. Wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej znanych utworów Burzum w ogóle. Jesus to ostry kawałek, w którym słychać niebanalne riffy, szybką perkusję oraz wściekły wokal Varga, który tylko wzmacnia przekaz utworu. Behold the Daughters of Firmament to kawałek z ciekawymi riffami gitarowymi oraz tą specyficzną dla Burzum monotonią. Tekst zaś opowiada o zastanawianiu się nad światem oraz nad życiem i śmiercią, której nigdy nie zobaczymy. The Crepute One to kawałek, od którego płyta staje się w zasadzie dark ambientowa. Ta kapiąca woda, kropla za kroplą, do tego przesterowany nieziemski wokal Varga, który opowiada o tym, jaka noc jest piękna i że trzeba uciekać przed światłem. Kawałek bardzo prosty i bardzo wciągający. Zobaczmy teraz okładkę oraz wkładkę. Ja mam takie wydanie z 2010 roku z Bielebock Production. Na coverze zaś ani nazwy, ani tytułu płyty nie uświadczymy. Zaś grafiki zdobiące album wykorzystują obrazy norweskiego rysownika Theodora Kittelsona, które w niesamowity sposób tworzą całość z muzyką. One współgrają z twórczością Burzum i zostały dobrane fenomenalnie. Na okładce widzimy kobietę ubraną w norweski strój ludowy i grającą na tożsamym z nim instrumencie.
wśród wszechogarniającej przyrody. Od razu czujemy to zespolenie norweskiej przeszłości z muzyką, a całość jest w tonacji takiej wyblakłej zieleni. We wkładce na rozkładówkach po lewej stronie są grafiki, zaś po prawej tytuły do nich oraz opisy, a dalej są tytuły utworów oraz teksty Burzuma. Są one bardzo ciekawe i kojarzą się bardzo z Norwegią. Wkładkę zamyka czarno-biały obraz bodajże konia gdzieś w lesie, a pod nim opis tego obrazu. Płyta CD jest pokryta czarną farbą z takimi mazulami, po lewej stronie napis Burzum, po prawej filozofem. Na ostatniej stronie pudełka, na takim prawie że czarnym tle, są wydrukowane tytuły utworów, gdzie płyta i kiedy została nagrana, kto był producentem, a na samym dole logo wydawcy. Płyta ta to Mistrzostwo Świata, album, który trzeba poznać. Nowatorstwo brzmienia, klimat i nastrój znalazły w tamtych czasach wielu naśladowców. A dla mnie te dźwięki mogłyby się nie kończyć i trwać do końca świata. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!